paniami będziemy próbować znaleźć polskie książki. Zobaczymy, jakie książki uda nam się znaleźć. Ktoś by zapytał, kierowniku, a z jakimi problemami mierzy się Tadżykistan? Wiem, że nie mówiłem do tej pory, jaka będzie kolejna destynacja naszej podróży, ale chyba najwyższy czas zdradzić, że kolejnym krajem będzie Afganistan. I będziemy jechać do Afganistanu lądem, a to bardzo ważna informacja, ponieważ z Tadżykistanu ponoć jest otwarta granica dla obcokrajowców. Jak będzie, nie mam pojęcia. Tutaj jest 100%, moi drodzy, 100% improwizacji, jeśli można nazwać to improwizacją. Nieraz mi się zdarzyło, że jechałem na granicę nie wiedząc, no i czasami się po prostu odbijałem od ściany, tak jak między innymi na granicy Jordanii, i Iraku. Po prostu tam się odbiłem od ściany i musiałem wrócić. 600 km zrobiłem wtedy. Ale pomijając, jedziemy do Afganistanu i mając trochę znajomości w Afganistanie, grubo się dzieje. Grubo się dzieje. Docierają do mnie informacje, że turyści są przez talibów, jeden z turystów został przez talibów, kurczę, wiecie, tak, jak to ująć? Uderzony i poniżony. Jest w ogóle tyle informacji, no takich negatywnych, ale jak wiecie po odcinkach na kanale Jak to daleko, że my mamy, powiedziałbym, doświadczenie, nie będę tutaj mówić czy duże czy małe, w tego typu krajach, w których brakuje prawa, w krajach, w których brakuje zasad, w krajach, w których brakuje bardzo często edukacji. Zderzymy się z tym, weźmiemy to na klatę, weźmiemy to na kapelusz, weźmiemy to na sandały, ale trzeba przyznać, że to jest naprawdę ogromne wyzwanie, zarówno dla mnie osobiście, jako podróżnik, dla mnie osobiście jako podróżnika to jest wyzwanie, jednak bez kamery zrobiłbym to z palcem w nosie. Wyzwanie staje się 10-krotnie wyższe w momencie, kiedy wyciągasz kamerę. I teraz wyobraźcie sobie, że w Afganistanie talibowie biegają z pistolecikami, tak to ujmijmy, a widząc człowieka, który próbuje coś nagrać i który wygląda jak Amerykanin, no to już się samo po prostu prosi o problem. Więc bądźmy w kontakcie, trzymajcie kciuki. No i co? Już wiecie, że jedziemy do Afganistanu. Dzisiaj jeszcze sobie pochodzimy troszkę po Duszanbegu, trochę wam poopowiadam, pokażę. No a kolejny odcinek już będzie definitywnie drogą w kierunku południa. Znacie taką zasadę, która mówi: co wojewodzie wolno, to dla ciebie smrodzie nie wolno. I kierownik chodzi w krótkich spodniach, bo jest tak gorąco. Społecznie totalnie nieakceptowalne. Ludzie patrzą na kierownicze kolanka, jakby to było po prostu co najmniej przestępstwo, ale jesteśmy w dużym mieście, jesteśmy w stolicy, więc po prostu można sobie na takie rzeczy pozwolić. Taka Amerykanka w hostelu powiedziała, zapytam ją, co można zobaczyć, bo ona tutaj kilkanaście dni była. Z polskimi korzeniami. Babcia z Gdańska, pozdrawiamy Gdańsk. Mówi: Tomek, koniecznie załaduj do opery, gdzie są opery i balety. Więc mówię, no kurczę, ubrań trochę nie mam, a wyglądam jak wyglądam. On mówi: ja też tak poszłam. Ale tutaj nie ma zbyt dużego obłożenia, więc zapytaj, naprawdę świetne doświadczenie. No nikogo nie ma, ale taka kanciapa do montowania filmów. Przysiąść, co pan tu robi? Ja montuję. Sobota 21, da? I 22. 22 to u nas muzykant serce boli. Всего доброго, удачи. Serce boli. W sobotę dopiero będzie spektakl. Mało spektakli, 3 spektakle w przeciągu miesiąca. O Jezu, jak ja bym chciał tam być. 30, słuchajcie, 30 ich mniejszych to jest 12 zł za możliwość uczestnictwa w kulturze Tadżykistanu, Duszanbeku. To jest niesamowicie piękna możliwość. Nikt nie może powiedzieć, że go nie stać na kulturę.
U nas bilet do teatru kosztuje tak plus minus najtańszy 50 zł, taki, że wchodzisz bez miejscówki. No ale tak uśredniając, no to 100 lekko. 100 lekko, a trzeba przyznać, że 100 dla studenta albo młodego człowieka to nie jest takie hop-siup wydać na teatr albo na balet. Więc propsuję tutaj i żałuję, że nie mogę z wami uczestniczyć w spektaklu. Naprawdę, aż mnie serduszko ścisnęło. Pani się zaśmiała, no bo to nie jest tutaj takie powszechne, żeby Tadżycy przychodzili tłumnie do teatrów. Szybciej tłumnie pójdą napić się coli i zjeść kurczaka w KFC, niż przyjdą do teatru, niestety. Papier, to są te nowoczesne takie wymysły świata. Ale tutaj kolega ma normalne cygarety. Cygarety normalne 4 zł kosztują, najtańsze, troszkę droższe 8 zł, ale to droższe to są takie te pachnące. Ja to palacz nie jestem w życiu, z jednego fajka może nie wypaliłem, ale tutaj dla palaczy byłoby to na pewno rajem. Chociaż ja nie polecam. Jeśli palicie, to macie moje błogosławieństwo, żeby rzucić i moje wsparcie mentalne. Tego typu mozaiki wykładane z kamienia bądź też z płytek ceramicznych są super charakterystyczne dla czasów sowieckich i przyznam szczerze, że ktoś by powiedział: Tomek, ale bardzo takie depresyjne. A dla mnie, powiem wam, że mają taki klimat i naprawdę robią robotę, wypełniają przestrzeń miejską takim aspektem kulturowym, bo tutaj są przedstawione, zobaczcie, aspekty właśnie z życia Tadżyków, tańce, hulańce, granie na bębnach i nawet mogę powiedzieć, że to możliwe, że to jest przedstawione wesele. I powiedzcie mi teraz proszę, że to nie jest zderzenie kultur dwóch światów. Świata, który można nazwać światem rozwijającym się, no i przytłaczająca architektura nowoczesna. Przed nami Ismail Samani I, a tam z lewej strony na budynku widzicie dobrze Rahman, aktualny prezydent, który trzyma pieczę na stołku prezydenckim już 29 lat. Ale tutaj o Ismailu trzeba powiedzieć, że nazwali go też Ismailem I. No i był to pierwszy władca państwa Samanidów. Stolicą Samanidów była Bukhara, która leży obecnie na terenie Uzbekistanu, ale w czasach Samanidów tereny rozciągały się rzecz jasna na Uzbekistan i Tadżykistan. Ismail rządził od 819 do 907 roku naszej ery i był uważany za jednego z najważniejszych władców w historii Tadżykistanu. No i też pod jego rządami państwo Samanidów osiągnęło znaczący rozwój kulturalny, literacki i architektoniczny. Z takich rzeczy politycznych, no to jak przyjeżdżasz do Tadżykistanu, trzeba znać dwie osoby: Rahmana, prezydenta, i Ismaila I, który tutaj za nami jest po lewej stronie. Ktoś by zapytał: kierowniku, a z jakimi problemami mierzy się Tadżykistan? Na pewno wymienię wam 3. Pierwszy: bieda i ubóstwo. Trzeba zaznaczyć, że Tadżykistan jest jednym z biedniejszych krajów w Azji Środkowej, no i jest tutaj naprawdę duży poziom ubóstwa. Też zauważcie w ogóle, będąc w Polsce, jak dużo jest Tadżyków, którzy pracują u nas. Jedni są legalnie, drudzy nielegalnie, tak jak powiedział mi jeden Tadżyk. Wszystko da się znaleźć w internecie, żeby dokumenty się zgadzały. No i miał w zupełności rację. Drugi punkt to ewidentnie konflikty z sąsiadami. Można wymienić w sumie 3 sąsiadów, z którymi Tadżykistan może mieć na pieńku. Rzecz jasna Kirgistan i rzecz jasna Uzbekistan jako pierwsi, topowi. W Dolinie Ferganu niby uregulowany konflikt, w sensie zakopany topór wojenny, ale w praktyce niestety tak nie jest. Wciąż są napięcia na tle religijno-politycznym.
to się tak brzydko miesza po prostu. No i rzecz jasna, Tadżykistan ma bardzo długą granicę z Chinami i te granice między Chinami i Tadżykistanem nie zostały oficjalnie zatwierdzone, więc każdy z krajów może po prostu oczekiwać, że któryś tam z regionów przygranicznych jednak należy do nich, więc to też wzbudza kontrowersje, no i też może wywoływać napięcia i konflikty. No i trzeci punkt, taki, który moim zdaniem jest ważny, żeby powiedzieć go światu, to jest dostęp do czystej wody. Pomimo, że Tadżykistan ma ogromne złoża czystej, pitnej wody, która idzie z gór, no to niestety nie wszystkim jest dane do tej wody mieć dostęp. Jest godzina 14 i zobaczcie, jak jest pusto. Jak jest pusto, jak jest czysto, ale Tiko jest. O, szeryf Tadżyk pojechał Tikolem. Pusto, cicho, spokojnie, czysto. A tutaj wchodzimy do parku nadwornego poety z IX wieku. Ten park został wybudowany na cześć poety o nazwie Rudaki i Rudaki pochodził z Samarkandy. No i spójrzcie, tutaj wykładana mozaika z kolorowych kamyków. Odchodzę, żebyście mogli dostrzec sens monumentu. Tworzył w IX wieku, no i jest uważany za prekursora, człowieka, który wyznaczał trajektorię w literaturze, w poezji tutaj w Tadżykistanie. Bardzo często spotkacie się z jego podobizną, z jego pomnikami. Z punktu widzenia ekonomicznego, patrząc tutaj, jakie są ceny w Duszanbegu i jakie są zarobki tutaj również, no to trzeba przyznać, że młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, rodziny, a zakładają rodziny bardzo wcześnie, bardzo często brakuje tej edukacji i później tej lepszej pracy za lepsze pieniądze, to przyznam szczerze, że życie tutaj w tej stolicy Tadżykistanu, nie w tej, tylko jest jedna stolica Tadżykistanu, jest naprawdę ciężkie, trudne. Rozmawiając z młodymi Tadżykami, mówią o tym, że no, żyje się ciężko, ale dzięki temu, że jest się blisko rodziny, można sobie spokojnie poradzić. No i tutaj to życie takie, powiedziałbym, rodzinne, skupiające się wokół mamy, taty, babci, dziadka, sióstr, wszyscy w jednym praktycznie domu, minimalizuje to koszty życia, rzecz jasna, ale też uwiązuje. I oni to tłumaczą, że tradycja, że tak to powinno być, ale u nas by to już nie przeszło. U nas po prostu młody człowiek, jak tylko już skończy to liceum czy technikum, no to od razu rura na studia albo gdzieś do innego miasta, żeby pracować, albo za granicę, żeby złapać fuchę i być niezależnym od rodziców. Tutaj takie podrygi są, ale bardzo rzadko. I młodzi ludzie, patrząc na europejski styl życia i bycia, na amerykański, mówią z takim zachwytem dużym, z taką wolnością i z takim trochę niedowierzaniem, że tak można. I często właśnie rozmawiając z nimi, oni mówią, że rozumieją trochę ten nasz styl i to nasze myślenie, ale z drugiej strony bardzo często jak się zacznie z nimi głębiej wchodzić w rozmowę, to się okazuje, że jednak ta tradycja jest na tyle silna, że nie byliby w stanie przełamać tych lodów. Oczywiście nie mówię tutaj, że wszyscy nie byliby w stanie przełamać tych lodów, bo na pewno część jest osób, która by to zrobiła. Jako ciekawostkę dodam też, nawiązałem kontakt z Tadżykiem, który studiował w Polsce, ale który też trochę mówi po polsku. Niestety jednak nie uda nam się nagrać wspólnego filmu. Żałuję. W każdym razie to by było na pewno ciekawe doświadczenie. Tadżyk, który mówi po polsku. Wybaczcie za utrudnienia dźwiękowe, ale Paweł kosi trawnik przed Narodową Biblioteką. Wejdźmy, zobaczmy. Dobra, jesteśmy. Inne wejście po prostu jest. Ale jestem tak ciekaw, jak wygląda biblioteka w środku, że muszę po prostu wejść i zobaczyć. Zobaczcie, w bibliotece jest specjalny dział dla osób, które są niewidome. Tu mamy Koran i tutaj te osoby po prostu mogą sobie czytać Koran w Brajlu. Niesamowite. I mogą się po prostu nauczyć tutaj Brajla.
Zapytałem panią, czy mogę sam pochodzić. Pani powiedziała, że nie mogę sam pochodzić. No więc mam tutaj panią przewodnik, która trochę mi poopowiada. Ogromna biblioteka. Przejdziemy się też do biblioteki, która jest do działu, który jest skierowany zagranicznej literatury. Zobaczymy, czy będą mieć polską. Rudaki, poeta, Ismail, pierwszy władca Tadżykistanu. Proszę zobaczyć, szanowni, jaką mają salę konferencyjną. Można by było zrobić spotkanie z kierownikiem tutaj. Z paniami będziemy próbować znaleźć polskie książki. Zobaczymy, jakie książki uda nam się znaleźć. Polski język. Teraz zobaczmy, co tutaj mają. Polski. I teraz tak. Abdalati. Spojrzenie w islam. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce. 93 rocznik. Achmatowa. Wiersze. Warszawa. Współpraca. 89 rocznik. Przysmaki Wschodu. Warszawa. 92 rok. No ciekawe. Słownik minimum japońsko-polski. Adamczewska. Helena tam, gdzie płynie Indus. 83 rok. Cypr. Dzieje polityczne. No, dużo mają tego, znaczy dużo, no, trochę tego jest. Trochę tego jest, zobaczcie. Bibliotekarstwo krajów trzeciego świata. Niesamowite. Budziński Jan. Wielki Front. Indochiny. No to można też trochę po polsku poczytać, jak coś. Jeśli ktoś z Was pracuje w Bibliotece Narodowej w Warszawie, to skontaktujcie się tutaj z tą biblioteką w Tadżykistanie, w Duszanbeku i zaproponujcie wysłanie polskiej literatury, ponieważ tamta literatura, którą Wam pokazałem, była przeważnie z początku lat 90. i tak mniej więcej z lat 80. jeszcze, więc stara. A żeby polski duch tutaj w Tadżykistanie żył. Jesteśmy w stołówce przy Bibliotece Narodowej. Taka stricte powiedziałbym stołówka studencka. Wziąłem sobie 3 manty, troszkę mięska, no i chlebek. Testermant. Dużo mięsa, dużo cebuli. Smaczne. Tylko źle to jem, bo mi się rozwaliła. Chciałem mięso, a dali mi wątrobę. Mięso, wątroba też mięso, ale chodzi mi bardziej o takie niewątrobowe. Kierowniczy tok myślenia medycznego. Coś mi uwaliło. Robię kółeczko i patrzę, czy jakiś rumień się szerszy nie robi. Jesteśmy w centrum, przy największej w kraju fladze. No i trzeba też powiedzieć kilka słów o symbolice kolorów na fladze tutaj Tadżykistanu. Kolor czerwony to nic innego jak odwaga i determinacja ludności miasta. Kolor biały reprezentuje jedność i spójność społeczeństwa. No i rzecz jasna, kolor na dole zielony z białym wzorem gałązki bawełny oznacza rolnictwo i bliskość natury. A tutaj możecie sobie na tym jeziorku sztucznym możecie rowerek sobie wypożyczyć. Co brzmi abstrakcyjnie totalnie. Coś tam się fajczy z komina. Zobaczcie, jaka fantazja, jeżeli chodzi o architekturę. Mowa tutaj o tym budynku. Moi najserdeczniejsi widzowie. Tutaj kończymy dzisiejszy odcinek w obecności bananowca. Kończymy ten odcinek, by zacząć nowy odcinek kolejnego dnia. Dziękuję za wizytację w Duszanbegu, w stolicy Tadżykistanu. Mam nadzieję, że wycieczka Wam się podobała. Jest to na pewno miasto nowoczesne, miasto, w którym ciężko jest znaleźć jako takiej historii, takiej, wiecie, czegoś, po co człowiek przyjeżdża, bo to miasto jest takie nowe, czyste, spokojne. Nie ma tutaj tego chaosu, nie ma tutaj tych takich różnic na pierwszy rzut oka kulturowych, więc polecam przyjechać, jeżeli będziecie. A tymczasem co? Pozdrawiam serdecznie. Upraszam o zostawienie łapeczki, ale również śladu węglowego i też, rzecz jasna, poczta sandałowa.
Raz jeszcze dziękuję za spacer. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Proszę koniecznie, ale to koniecznie pogłaskać czarki i pulpety. Więc pozdrawiam serdecznie, kłaniam się do kostek i wszystkiego dobrego.